Dawno, dawno temu, na nieskończonych wodach oceanów pływali śmiałkowie odkrywający nieznane krainy. Wyobraźcie sobie, że jesteście na pokładzie wielkiego statku, a wokół was rozciąga się tylko błękit oceanu. Ale chwileczkę. W oddali widać inne żagle. Kto to może być? Czy to piraci, czy może prywatierzy? Witajcie, drodzy widzowie. Dziś opowiem wam o fascynującym świecie piratów i prywatierów. Czy wiecie, że choć mają wiele wspólnego, różnią się od siebie w bardzo ważny sposób? Zacznijmy od piratów. To oni są bohaterami wielu opowieści o skarbach i przygodach. Piraci byli żeglarzami, którzy atakowali inne statki, aby zdobyć ich skarby. Nie mieli żadnego pozwolenia ani praw do tego, co robili, dlatego byli poszukiwani przez wszystkie królestwa. Teraz pomyślcie o prywatierach. Brzmi podobnie do piratów, prawda? Ale oto tajemnica. Oni mieli pozwolenie na atakowanie. Wyobraźcie sobie, że macie specjalny list od króla lub królowej, który pozwala wam atakować wrogie statki. Prywatierzy byli jak piraci na legalu. Dzięki takim listom, nazywanym listami kaperskimi, mogli łapać i przejmować wrogie statki, a część zdobyczy oddawali swojemu królowi. Czyż to niesprytne? Wyobraźcie sobie, jak to było być piratem lub prywatierem na pełnym morzu. Z jednej strony, piraci musieli być zawsze czujni, by nie zostać złapanymi, bo groziły im za to surowe kary. Z drugiej strony, prywatierzy musieli również uważać, ale bardziej na to, by ich działania były zgodne z warunkami zawartymi w listach kaperskich. Teraz posłuchajcie o słynnych piratach i prywatierach. Jednym z najbardziej znanych piratów był Czarnobrody. Miał ogromną brodę, w której czasami chował zapalone lonty, by wyglądać straszniej podczas ataków na statki. Z kolei jednym z najsławniejszych prywatierów był Sir Francis Drake. Nie dość, że zdobywał skarby dla królowej Anglii, to jeszcze jako pierwszy Anglik opłynął ziemię dookoła. Był prawdziwym bohaterem dla swojego kraju. Przechadzając się po pokładzie pirackiego lub prywaterskiego statku, można było natknąć się na wiele ciekawych rzeczy. Statki te były pełne skrzyń ze skarbami, map skarbów i tajemniczych zakątków. Życie na takim statku było pełne przygód, ale również bardzo niebezpieczne. Statki często musiały stawić czoła sztormom, brakowi jedzenia czy chorobom. Ale co najważniejsze, różnica między piratami a prywatierami tkwiła w ich zamiarach. Piraci zazwyczaj działali dla siebie, nie dbając o prawo czy króla. Dla nich liczyła się tylko zdobycz i wolność na morzach. Prywatierzy natomiast mieli za zadanie dbać o interesy swojego kraju, atakując wrogów w imieniu króla czy królowej. Podczas gdy piraci byli ścigani i musieli ukrywać swoje zdobycze, prywatierzy często wracali do portów jako bohaterowie, witani z otwartymi ramionami i pełni dumy ze swoich czynów. Czy widzicie, jakie to fascynujące? Dwa podobne światy, a jednak tak różne. Na zakończenie zapamiętajcie, że zarówno piraci, jak i prywatierzy mają swoje miejsce w historii. Ich historia pełna jest przygód, tajemnic i nauki o tym, jak różne mogą być motywacje ludzi. Może gdy następnym razem będziecie bawić się w piratów, zastanowicie się, jak to było naprawdę. Dziękuję, że byliście ze mną w tej niesamowitej podróży po morzach historii. Do zobaczenia w kolejnej przygodzie.